Parówki z szynki. Hasło bardzo często spotykane w naszych sklepach. Nieraz ta nazwa prowadzi do zastanowienia, jak to się ma do szynki takiej, jaka tu leży przede mną na stole, kiedy cena tej parówki z tą szynką nie za bardzo koreluje. Ale jeżeli chcemy być pewni, że nasze parówki są na 100% z szynki, i to z takiego prawdziwego mięśnia, a nie jakichś tam odpadków, to sobie zróbmy sami. To nie ma żadnego problemu. Oto 2 kg szynki przede mną. Pierwsze co zrobię, to mielenie. Na oczkach 8. Pierwsze mielenie, będzie ich więcej. Na razie chodzi, żeby zmielić, dodać przyprawę i do lodówki. A jutro będę działał dalej. Mielenie. Wszystko zbielone, przyprawianie. Przygotowałem, tutaj jest sól i pieprz. Sól 17 gramów na każdy kilogram. Pieprz od 1 do 2 gramów. Można to też na łyżeczki, nie więcej niż 1 łyżeczkę na kilogram. No chyba, że ktoś naprawdę bardzo pieprz nie lubi. Ale ja tutaj na te 2 kg dałem około 1,5 łyżeczki, więc troszeczkę niżej niż ta dawka według mnie uznana za maksymalną. Co nie znaczy, że według Was taka będzie. Co do soli. Ja mam tutaj akurat sól zwykłą i sól peklującą, pół na pół. Ale to od Was zależy, czy chcecie mieć te parówki z azotynami, czy nie. Jeżeli mają być bez azotynów, dajcie samą sól. Albo tak jak ja, pół na pół, sól peklująca i sól zwykła. Rozsypuję wszystko po powierzchni. Zaraz to wszystko wrobię. Jeżeli zdecydowaliście się, że Wasze parówki będą w jelitach baranich, to one powinny być już przepłukane od zewnątrz i od środka i namoczone. Już powinny być w pojemniku z wodą i czekać, aż tutaj mielenie się skończy, bo od razu po mieleniu będzie nadziewanie. Jeżeli zostały wybrane inne osłonki, na przykład osłonka kolagenowa czy specjalne osłonki poliamidowe do parówek, one takiego przygotowania nie wymagają, można je używać od razu. Co ja tutaj mam? Wczorajsze mięsko zmielone i przyprawione, zaraz się nim zajmę. Tu jeszcze mam troszeczkę słoniny, około 30 deko, 25 chyba dokładnie, takie cienkie paski. Przemielę je na najdrobniejszych oczkach i tylko takie oczka będę dzisiaj używał. Najdrobniejsze i po słonince zajmę się mięskiem. Mięsko prosto z lodówki, więc chłodne, ale ja chcę jeszcze po pierwsze dodać wody
i mogę dodać wody chłodnej, albo tak jak ja to zrobię w tej chwili, dodam skruszonego lodu, około takie 2 szklanki, porządne, czubate na tą ilość. Ten schłodzony lód to będzie jednocześnie woda, którą będę chciał wrobić w to mięsko, a z drugiej strony jeszcze dodatkowe schłodzenie, a mielenie w tej niższej temperaturze powoduje lepszą spójność, lepszą konsystencję całości, lepsze połączenie. Więc dodaję lód, mielę. Mielę 2 razy. Raz puszczam całość, potem jeszcze raz puszczam całość. Jak uznam, że lodu czy wody zimnej, jeżeli ktoś lodu nie ma, można dodać więcej, to przed drugim mieleniem można jeszcze trochę dorzucić. Generalnie przyjmuje się około 100 ml, 100 g na kilogram mięsa, więc z tej 200 ml wody powinno wejść spokojnie. Można trochę więcej, ale nie przesadzajmy, bo to jest ograniczona ilość, którą jesteśmy w stanie w mięso wrobić. Drugie, a zwłaszcza trzecie mielenie przy parówkach czy serdelkach zawsze to jest ta część pracy, która wymaga sporej ilości cierpliwości i wysiłku, a także i sprawności sprzętu, bo moja maszynka już też ma dość sfatygowana, już jest przez lata używania. Już nieraz się przegrzała, teraz też jest tak już gorąca, że pewnie jeszcze 10 minut, aby dym zaczął z niej iść. Ale uporałem się. 3 mielenia za mną. 1 wczoraj, 2 dzisiaj. Tylko tą resztę, co tutaj jest, wydobędę. I co teraz? Teraz to muszę porządnie wyrobić. Jakbym uznał, że jeszcze trochę tutaj wody wejdzie, jeszcze przyjmuję mięso, mogę trochę dodać, ale dodałem sporo lodu, więc myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Ocenię to w trakcie wyrabiania. I potem do nadziewarki. Napełnienie nadziewarki i nadziewanie. Póki co mam ręce od mięsa, więc to ogarnę za chwilę. Teraz po prostu muszę to porządnie wyrobić, żeby frakcję tłustą porządnie zmieszać z szynką. Nadziewanie wielita baranie to jest drugi moment, kiedy trzeba się wykazać cierpliwością i wielkim spokojem.
Bo przy jelicie często się zdarza, może nie często, ale zdarza się, chyba że trafimy naprawdę na marne jelita, że jest jakieś mikropęknięcie albo w ogóle całe pęknie i nam zawartość wyleci na zewnątrz, czy też po prostu jest duży problem z nałożeniem jelita na lejek. Także jest wiele miejsc takich, gdzie cierpliwością trzeba się wykazać i dlatego wielu poddaje się i korzysta z innych, łatwiejszych metod nadziewania, ale co jelita baranie, to jelita baranie. Jednak naturalna osłonka zawsze jest najlepsza. No dobrze, teraz już zależy tylko od nas, czy chcemy to zostawić w takiej formie, jak tutaj mamy, czy też chcemy podzielić to na pętka takiej długości, jakiej byśmy chcieli. Oczywiście to też trzeba wykonać delikatnie, porządnie ścisnąć i delikatnie skręcić, bo jelita nadal są skore do tego, żeby pęknąć. W każdym razie mikropęknięcie to nie jest nic złego, ale wezmę sobie nożyka jakiegoś, żeby poobcinać już te dłuższe kawałki, które pozostały. Bo i tak będziemy nakuwać, więc małe pęknięcie nie szkodzi, ale jeżeli już się rozwali tak, że po całej średnicy mięso wycieka, no to nie ma sensu. Trzeba po prostu skrócić, a mięso wykorzystać, które jest w tym miejscu, do czegoś innego. Co dalej? Jak już to podzielę na kawałeczki, powieszę, żeby wyschło. Temperatura pokojowa, ciepła pora roku, szybko podeschnie. Ja w tym czasie podejdę do wędzarni. Oczywiście wędzenie nie jest konieczne, można to od razu parzyć. I tylko że taka duża ilość, to chyba że macie taką okazję, że tyle zostanie wykorzystane. Ja podwędzam, dlatego że podwędzone mogę spakować na przykład próżniowo i zamrozić, albo złożyć do lodówki, jeżeli to zamierzam w najbliższych dniach wykorzystać. Czyli to, co na bieżąco, od razu do parzenia i do zjedzenia, tam na 1 czy 2 dni. To, co na, powiedzmy, przestrzeń tydzień, może trochę więcej, to może być zapakowane w pojemnikach próżniowych bądź przez pakowarkę próżniową. Jeżeli to jest podwędzone, to się zdecydowanie lepiej trzyma. A i można też zamrozić, jeżeli chcemy to odłożyć na jakąś dalszą perspektywę, to też właśnie wolę zamrażać podwędzone. Nie wędzone, bo to nie będzie proces wędzenia, to będzie godzina w dymie w dość wysokiej temperaturze, około 70 stopni, więc tak kolorek tylko smagnie po tym, ale będzie już widoczny. Będzie lepszy aromat, też ciekawszy smak, no i lepsza trwałość. Dobra, dość gadania. Skręcam, suszę, do wędzarni wędzę i dzisiaj jeszcze zdegustuję pierwszą porcję, a resztę sobie rozdzielę i przygotuję tak, żebym mógł wykorzystać w ciągu najbliższych dni. Późne już godziny, ciemno.
A tutaj już mamy delikatnie podwędzone paróweczki. Więcej im nie trzeba, tylko troszeczkę. Zabieram je ze sobą. Już są pachnące. Coś wspaniałego. Delikatnie, muśnięte dymem. Oczywiście można je bardziej podwędzić, to nie jest zabronione, ale delikatnie muśnięte dymem przez godzinę. Tutaj już mam nagrzaną wodę. Na degustację muszę jakąś taką nie za dużą ilość. O, tyle mi wystarczy, żeby spróbować i mieć od razu kolacyjkę. Niezbyt dużą, bo to już tak wcześnie nie jest. Z gorącej wędzarni wyjęte 10 minut przepraszam, wystarczy, żeby móc je już degustować. W tym czasie, jak to się będzie zagrzewało, to ja część zapakuję do pojemnika próżniowego, część zapakuję w folię w zgrzewarce. To, co w pojemniku, to na ten najbliższe dni będę otwierał i wyjmował po tyle, ile mi potrzeba. A to, co wrzucę do pakowania w pakowarce, to będzie mogło poleżeć dłużej, albo też i wrzucić do zamrażarki, żeby zamrozić i parzyć dopiero bezpośrednio przed spożyciem. Popakowałem. Szybko to stygnie, ale niech jeszcze troszeczkę się schłodzi, zanim to schowam do lodówki. Już ciepłe. Ciepłe praktycznie nie jest. Takie cienkie kiełbaski po wyjęciu z wędzarni szybko stygną. Zanim je zdążyłem zapakować, to już były dość porządnie ostudzone. Dobra, czas wyjąć. Na razie do degustacji jedną. Zaraz zrobimy drugą. Chlebek własnej roboty. Trochę musztardy francuskiej, ale zanim z musztardą oczywiście, to trzeba spróbować samą paróweczkę. Pachnie znakomicie. No. I w smaku odpowiednio słona, odpowiednio pieprzna. Można nawet jej faktycznie bez tej musztardy spożywać. Ale myślę, że to nie zaszkodzi. Trochę się trzeba napracować, trochę cierpliwości, bo nadziewanie takich cienkich kiełbasek w jelita baranie wymaga cierpliwości i trochę pracy. Tak jak wspomniałem, łatwiej jest w różnego rodzaju osłonki, ale te osłonki to nie jest taka natura jak jelito baranie. Pycha. Na całkiem długi czas mam domowe paróweczki z szynki. Wiem, co w nich jest i smakują zacnie. Jeżeli macie ochotę na porządną, domową parówkę, spróbujcie. Smacznego Wam życzę.
na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.